Dzień dobry, nagrywam dzisiaj dla Was ze specjalnego miejsca, bo namówiona przez moją koleżankę udałam się dzisiaj do Muzeum Plakatu, w którym co prawda już byłam wiele razy, bo mieści się ono niedaleko mnie, tak naprawdę w mojej dzielnicy, jest na Wilanowie w Warszawie. Jeśli będziecie mieć okazję kiedyś być w Warszawie, to Wam polecam. Zaraz zobaczymy, co jest w środku, pójdziemy tam razem i trochę Wam opowiem o historii polskiego plakatu. A jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. No co, jesteście gotowi odkryć polski plakat? Po kupieniu biletów w kasie wchodzimy do muzeum, w którym zaczynamy zwiedzanie od najstarszych polskich plakatów. Cała historia polskiego plakatu zaczyna się pod koniec XIX wieku i te plakaty, które widzicie w tej chwili, należą właśnie do tych najstarszych polskich dzieł. Tak jak możecie przeczytać na tablicach informacyjnych w muzeum, początki polskiego plakatu nie były łatwe, ale jednocześnie były bardzo ważne. Polska znajdowała się wtedy pod zaborami. To znaczy, że nie było jej na mapie świata, więc plakaty i wszelkie w sumie narodowe dzieła artystyczne kształtowały polską tożsamość i dawały Polakom poczucie, że Polska nadal istnieje. W muzeum znajdziecie też plakaty z czasów wojennych, okresu PRL-u, ten o kuchni polskiej chyba przypadł mi najbardziej do gustu, a na piętrze również te nowsze plakaty, zupełnie nam współczesne. Bardzo lubię chodzić po takich małych muzeach, bo mogę o wiele bardziej skupić się na dziełach i mam jakoś wrażenie, że więcej z tego wynoszę, to znaczy więcej się uczę i zapamiętuję faktycznie to, co najbardziej mi się podobało i mam też czas, żeby przeczytać wszystkie informacje na tablicach. I mam czas, żeby zatrzymać się dłużej przed pewnymi plakatami. Jednym z nich był plakat Dziadów Mickiewicza, niezwykle słynny w Polsce. To właśnie ten plakat poinformował o wystawieniu sztuki w teatrze, która ostatecznie doprowadziła do kryzysu politycznego i protestów studentów w 1968 roku w Polsce. A po muzeum zaopatrzyłam się jeszcze w świeże owoce na pobliskim straganie. Były truskawki, czereśnie, morele, borówki, wszystko w bardzo przyzwoitych cenach. Kupowanie owoców na tego typu straganach jest czymś, co niezwykle kojarzy mi się z latem w Polsce. Aczkolwiek przyznam, że morele nie miały smaku, więc trochę się rozczarowałam. Ale czego można wymagać za taką cenę? Wróciłam już do domu i uznałam, że skończę ten filmik stąd, bo trochę ciężko było mi nagrywać, bo tak naprawdę powiedziałam Wam, że byłam z jedną koleżanką, to znaczy powiedziałam Wam, że byłam namówiona do tego wyjścia przez jedną koleżankę, ale w rzeczywistości było nas trochę więcej, bo tak naprawdę była to cała grupa dziewczyn, których nie znałam wcześniej, więc była to też dobra okazja dla mnie, żeby poznać nowe osoby. Zawsze wyjścia tego typu dają mi dużo pozytywnej energii i uwielbiam poznawać nowych ludzi, dlatego cieszę się, że zostałam do tego namówiona i myślę tak swoją drogą, że to świetna inicjatywa. Jeśli nie wiecie, co robić w wolnym czasie, to stwórzcie taką grupę, jaką ma moja koleżanka, bo jest to grupa składająca się z wielu w sumie osób już teraz, która polega na tym, że organizują jakieś wyjścia kulturalne, to znaczy do muzeum, do galerii sztuki, wyjście na film, do kina czy do teatru i myślę, że to świetne, żeby motywować się do tego obcowania ze sztuką, jak to mówimy po polsku ładnie, do tego, żeby coś robić w tym kierunku, bo wiadomo jak to jest. Wielu z nas to lubi, no nie wiem, ja przynajmniej tak mam, więc powiem ze swojego doświadczenia. Bardzo lubię wyjścia do teatru, do galerii sztuki, ale rzadko kiedy mam motywację, żeby sama pójść gdzieś, wyjść i wiadomo jak to jest w życiu codziennym, kiedy mamy pełno obowiązków, to zapominamy po prostu o tym, że takie wyjście mogłoby też być dobrym spożytkowaniem czasu wolnego. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, żeby robić to w grupie,
tak jak my to zrobiłyśmy w Muzeum Plakatu. To była naprawdę świetna inicjatywa i bardzo się cieszę, że dołączyłam chociaż na chwilę do tej grupy. Przerwa od muzeum. Nie wiem, czy pamiętacie, czy już widzieliście, jakiś czas temu wstawiłam filmik na tym kanale, na moim kanale, o językach, których się uczę, o tym, jak się ich uczę i nagrałam ten filmik właśnie w tych wszystkich językach, w których mówię lepiej albo gorzej. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to zachęcam Was do obejrzenia, znajdziecie go tutaj, wstawiam Wam link. A jeśli macie ochotę uczyć się języków tak samo jak ja, czyli autentycznie, naturalnie, tak jak uczą się dzieci, tak samo jak uczyliśmy się naszego języka ojczystego, jeśli w ten sposób chcecie uczyć się polskiego przez rozmowę, komunikację, to polecam Wam bardzo aplikację Tandem, na której możecie znaleźć osoby podobne do Was, z takimi samymi zainteresowaniami jak Wy i z którymi możecie rozmawiać w języku, którego się uczycie. Aplikacja Tandem ma mnóstwo różnych możliwości. Nie jest to tylko rozmowa, nie jest to tylko czat, ale możecie poczuć się jak prawdziwi nauczyciele, bo możecie poprawiać innych, możecie być sami poprawiani, możecie wysyłać sobie wiadomości głosowe, możecie nawet uczestniczyć w różnych grupowych spotkaniach i słuchać rozmów innych, jak podcastu, co jest świetną opcją, więc bardzo, bardzo polecam Wam tę aplikację, z której sama korzystam od lat i która też dała mi znajomych z całego świata, bo przyznam, tak jak mówiłam już w tamtym filmiku, wciąż mam kontakt z niektórymi osobami z Tandema, więc bardzo, bardzo Wam polecam tę aplikację. Nie jest co prawda idealna w tej wersji bezpłatnej, więc jeśli macie ochotę wypróbować wersję Pro, która jest jednak o wiele lepsza i ma więcej funkcji, to mam dla Was kod, który możecie wykorzystać przez 7 dni za darmo. Możecie korzystać z tej aplikacji bezpłatnie w wersji Pro i zobaczyć, jak ona działa, czy Wam się to podoba, czy nie. Wstawiam Wam link i kod, z którego możecie korzystać, żeby dostać te 7 dni za darmo wersji Pro pod filmikiem, w opisie i w komentarzu i wyświetli się też tutaj na ekranie ten kod, który trzeba tam wpisać, więc zapiszcie go sobie na później, żeby wrócić do niego i żeby znaleźć może kogoś na Tandemie, z kim będziecie uczyć się polskiego. A jeśli już znajdziecie, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się podobało i dajcie mi znać, czy uczycie się polskiego właśnie z tą aplikacją. To co? Wracamy do muzeum. A co do tego plakatu jeszcze, to tak jak widzieliście, ta historia polskiego plakatu jest długa tak naprawdę, bo wywodzi się już z XIX wieku jeszcze. Koniec XIX wieku traktuje się jako taki początek polskiego plakatu, historii polskiego plakatu i to właśnie z tamtego okresu były też te pierwsze plakaty. Ale oczywiście to był taki totalny początek jeszcze. To się zaczęło rozwijać w dwudziestoleciu międzywojennym, a za szczyt takiego polskiego plakatu, za moment, w którym najbardziej rozwijał się polski plakat i w którym najczęściej i najodważniej tworzyli polscy twórcy, uważa się, że były to lata 50., 60. I twórców z tamtego czasu nazywa się określeniem Polskiej Szkoły Plakatu. To, co jest ciekawe dla mnie i czego nie wiedziałam wcześniej, czy co tak naprawdę zauważyłam w muzeum i o czym rozmawiałyśmy z dziewczynami, to fakt, że nie mówimy Polska Szkoła Plakatu, ale kiedy widzimy to w artykułach, czy tak jak w muzeum, na przykład na tych tabliczkach, wszędzie było napisane tak zwana Polska Szkoła Plakatu, bo nie jest to oficjalna nazwa, tylko jakaś tam nazwa, która powstała z biegiem lat. Tak zaczęliśmy nazywać tych twórców, którzy wtedy zajmowali się plakatem. Oni tworzyli odważniej niż poprzednicy, stosowali częściej takie skróty myślowe, stosowali odważniejsze, może jakieś przesłania, odważniejsze kolory, metafory i dlatego to był trochę inny nurt niż wcześniej.
Później oczywiście ten plakat się rozwijał i takim twórcą, którego może znacie, który myślę jest obowiązkowym nazwiskiem, kiedy uczymy się polskiego, to jest Ryszard Kaja. Ryszard Kaja to był taki malarz, grafik, który tworzył plakaty, które też są dostępne często w formie pocztówek z Polski, czyli takich kartek pocztowych i na których przedstawiał różne regiony Polski. To jest cała jego seria pod tytułem Polska. To nie są jego jedyne dzieła oczywiście, ale to jest chyba najbardziej konotowane z tym nazwiskiem, najbardziej kojarzone z tym nazwiskiem Kai. I cała jego seria Polska opiera się właśnie na zestawie tych wszystkich jego takich plakatów, które wyglądają trochę jak obrazy nawet, bo są taką techniką sporządzone. I to są z regionów Polski, ale też z dzielnic Warszawy na przykład, które w bardzo rzeczywisty sposób obrazują Polskę i które pokazują różne symbole, które dla Polaków często są ewidentne, a dla obcokrajowców mogą być zabawne. Na przykład jego jeden plakat Stolica to 3 słoiki, dlatego że często w Warszawie mówimy, że osoby, które przyjechały do Warszawy i tu mieszkają, to są słoiki. Skąd się to bierze? Stąd, że na weekend te osoby wracają do swoich rodzinnych domów i z rodzinnych domów od rodziców przyjeżdżają z torbą pełną słoików, czyli różnych zapasów, słoików, w których są przetwory, konfitury, dżemy, ogórki, buraki, nie wiem co jeszcze może być w słoikach, dlatego przyjęło się, że mówimy na takie osoby słoiki. Albo na przykład dzielnica Ursynów z Warszawy ma tylko okna na tym jego plakacie, dlatego że właśnie przyjęło się, że Ursynów słynie z tego, że ma bardzo wysokie bloki i tak naprawdę to cała dzielnica nam się z tym kojarzy, że są tam bardzo wysokie bloki. I jest to bardzo zabawne, są też z innych miejsc w Polsce, nie tylko z Warszawy. Na przykład Bolesławiec, może kojarzycie, to miasto, z którego z którego wywodzą się te słynne polskie ceramiki, czyli różne kubki, talerze i inne naczynia w ręcznie malowane wzory. I właśnie Bolesławiec to są po prostu kropki, bo takie kropki faktycznie to jest taki wzór najbardziej rozpoznawalny Bolesławca na granatowym tle, białe kropki. Dlatego bardzo polecam Wam się zapoznać z twórczością Ryszarda Kai i może coś sobie kupić do domu z Polski, albo kiedy będziecie w Polsce, to zaopatrzyć się w jakiś taki plakat i mieć go później u siebie i sobie przypominać o Polsce. To tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zainspirowało Was to do tego, żeby wyjść do muzeum od czasu do czasu. Dajcie mi znać w komentarzach, w jakim muzeum ostatnio byliście albo w jakiej galerii sztuki. Jestem bardzo ciekawa i napiszcie, czy w ogóle w Polsce byliście kiedyś w jakimś muzeum. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Dziękuję Wam z całego serca, że wspieracie ten projekt na Patreonie. Mam nadzieję, że pomaga Wam to, że uczymy się razem i jeśli macie jakieś pomysły na inne filmiki czy jakieś tematy, to zawsze do mnie piszcie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!